Chciałam Wam dzisiaj życzyć cudownych, fantastycznych świąt. Jest już niedziela, na pewno niektórzy z Was są po śniadaniu wielkanocnym i szykują się na spędzanie tego czasu z rodziną. A dzisiaj taki króciutki film na temat tego, co rośnie u mnie już w ogrodzie i co jeszcze wysadzam też w tym filmie. A tu się witam z Wami na tle moich pięknych niebieskich dzwoneczków. Jutro mamy zamiar z Howardem pojechać do lasu, gdzie też takie dzwoneczki, tylko leśne dzwoneczki mają już się rozkwitać, także zobaczymy. Najwyżej pokażę Wam w następnym odcinku. Także chodźcie zobaczyć, co rośnie u mnie w ogrodzie, a pod koniec filmu, co jeszcze wysadzam. I nie zapomnijcie, jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam do subskrypcji kanału, a wszystkim subskrybentom, którzy już ze mną są, to serdecznie dziękuję za to, że jesteście i zaglądacie na moje filmy. No dobrze, to zacznijmy od tych właśnie moich dzwoneczków niebieskich, które tak pięknie kwitną. Szykuje się hortensja do kwitnięcia, zaczynają już przekwitać moje hiacynty, pokładają się, trzeba będzie je już niedługo obciąć. Wysadziłam już groszek pachnący. Jest jeszcze dosyć malutki, ale jest już piękną roślinką, także niedługo będzie czas jego podwiązywać. Moja peonia zawiązała pierwsze pąki, także mam nadzieję, że niedługo będzie pięknie kwitła. Listki są zdrowe, no jest wczesna wiosna, więc jeszcze na niej nie ma mszycy. A tutaj widok z mojego ogródka warzywnego z samego rana. Przepraszam, że tak chodzę, nie mam stabilizacji obrazu, ale mam nadzieję, że będziecie mieli obraz tego, co jest. Na starym krześle postawiłam doniczki z lawendą i z tulipanami. Także dodają tutaj takiego uroku. Grządki mam przykryte oczywiście przed kotami, ponieważ gdy te grządki są takie puste, koty robią sobie tutaj kuwetę, a ja nie chcę mieć po prostu odchodów kotów w moim warzywniku. Na pierwszym planie mamy czosnek. Ten czosnek sadziłam zeszłego roku jesienią, dosyć późno i zobaczcie, jak pięknie rośnie. Także mam nadzieję, że będzie spory plon. Ta grządka powstała też z takich cienkich deseczek, z takiej jakiejś palety cieniutkiej. Tu obok też ze starego łóżka powstała grządka z moimi ziołami. Niektóre zioła mi wypadły i tam wysiewałam, ale jeszcze nie widzę, żeby coś wschodziło. Natomiast mam już szczypior, mam oregano, mam szałwię. I mam rozmaryn, tylko że ten rozmaryn jakoś sobiutko wygląda. Coś go wysysa tutaj, zobaczcie. I muszę sprawdzić, co to dokładnie jest i dlaczego on tak nie wygląda zbyt ciekawie. Aczkolwiek jest, także mam nadzieję, że go w jakiś sposób uratuje. Następna grządka to jest grządka, na której wysiewałam groszek. I tutaj zobaczyłam, że mam pierwszy groszek wschodzący. Także jest taki malutki, ale rośnie, także mam nadzieję, że następne za chwileczkę też sobie będą rosły. Te większe zielone listki to są moje znaczniki rzodkiewka. To jest moja rzodkiewka. Natomiast tutaj jest grządka z bobem. Miałam dosadzić więcej bobu, ponieważ niektóre mi tutaj nasiona nie wzeszły, wypadły, ale wiecie co, nie zrobiłam tego. Także zostaję z taką ilością bobu, jaka urosła po zimie. On już pięknie kwitnie, także na pewno jakiś plon będzie. A w te miejsca, gdzie są te puste miejsca, chyba wsadzę kapustę. Kolejna grządka, tuż za moim czosnkiem i moimi ziołami jeszcze wygląda puściutko, no ale czekamy. Tutaj z kolei też tylko widać na razie rzodkiewkę, a ma wzejść tutaj pietruszka i marchewka. Zobaczymy. W zeszłym roku tej marchewki i pietruszki tak dużo nie miałam. Pietruszki w ogóle nie miałam, tylko pasternak, no ale cierpliwie czekam. Rzodkiewka rośnie wszędzie, no ale przynajmniej coś się dzieje zielonego. No i tutaj mamy piękną grządkę ze szczypiorem. Te deseczki są po to, żeby właśnie koty też nie wchodziły i nie rozgrzebywały. I także mamy szczypiorek już do zabioru, a te malutkie, jak widzicie, to jest szalotka. Szalotka jest z mojej szalotki, która była w kuchni. Jakoś jej nie zużyłam, przyszłam tutaj po prostu i sobie wysadziłam. Kołperek jeszcze nie wzszedł, także nie wiem, czy wzejdzie.
Tutaj mak, jeden już przekwit, drugi taki jakiś troszeczkę krzywy urósł, ale jest i trzeci rozwinął się przepięknie. Także jestem zszokowana w ogóle, że mam maki z początkiem kwietnia. Przepiękne, grubaśne maki. Miałam chyba 3 sadzonki, w 2 mi wypadły, a skąd ta się wzięła, to nie wiem. Mam też tutaj w tym gąszczu tulipany. Wyglądają na to, że będą białe tulipany. Pięknie. I dzwoneczków mam dużo, także będę musiała się ich troszeczkę pozbyć, bo one się za mocno rozrosły. Ale tak pięknie zdobią moją grządkę, że, że cieszy oko. No i co mamy tutaj za tymi dzwoneczkami? Za dzwoneczkami, kochani, to jest rabarbar. Spójrzcie, jakie ma piękne liście i piękne łodygi. Niedługo będą już do zbioru. Kwiat muszę tego rabarbaru obetnę, żeby nie osobiały roślinki. No i znowu dalej dzwoneczki, które jeszcze nie zakwitły. Nie wiem, czy zakwitną. I tu mam porzeczki. I groszek pachnący, także za porzeczką jakiś piękny biały narcyz się rozwinął. Tu mam porzeczki, w doniczce jest porzeczka różowa i zauważyłam, że ona już zaczyna kwitnąć. O, tutaj właśnie, zobaczcie, mi się wydaje, że to będzie kwiat porzeczki. To jest porzeczka różowa, także była smaczna. Jak w sklepie kupowaliśmy tą sadzonkę, to ona miała owoce i żeśmy opędzlowali owoce, zanim kupiliśmy. Ale wiedziałam, że ją tak czy siak kupię, także jak ją chwyciłam do wózka, to ją opędzlowaliśmy z owoców. Taki mały badylek czarnej porzeczki, zobaczymy, jak się rozwinie. Tu już wsadzony w zeszłym roku i jeszcze jeden tam jest taki malutki, także raczej z tego owoców nie będzie, ale jest, rośnie. Porzeczka znajduje się w takim zacienionym miejscu. Tu jest moja skrzynka z moimi ziołami. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, skleciłam ją praktycznie za darmo i mam moją miętę i moją melisę. Tu jeszcze raz mamy ogród z samego rana. Na jednym z odcinków pokazywałam Wam, jak sadzę moje ziemniaki i tutaj tylko odkryję pierwszy rządek. Zobaczcie, ja już mam takie piękne listki ziemniaków. To są najwcześniejsze ziemniaki, jakie mogłam kupić tutaj w Anglii. Mają przepiękny kolor te liście. Mam nadzieję też, że doczekam się bulw ziemniaków. Przykrywam, ponieważ noce są zimne, nie chcę, żeby one mi zaczęły chorować, ale są naprawdę śliczne i zrobiły mi dzień, jak odkryłam je wczoraj i popatrzyłam, że już tyle listków mają te moje bulwy ziemniaczków. Niech sobie zdrowo rosną. Zostawiłam też seler, ponieważ tego selera nie zebrałam na jesień, ale widzę, że są listki. Ten seler będzie po prostu świeże listki do zupy. Mam też jarmuż i tyle razy, ile próbowałam jarmuż jeść, czy dodawać do jakichś zup, sałatek. Nie bardzo mi to jakoś odpowiada. Możecie mi napisać też w komentarzu, czy lubicie jarmuż, do jakich potraw dodajecie. Może coś zmienię w kuchni i wtedy się do niego przekonam. Jak do tej pory przez ostatnich kilka lat nie bardzo. A tutaj chciałam Wam pokazać, wschodzą moje szparagi. Są dosyć drobniutkie, malutkie. Kusi mnie, żeby spróbować, ale one są jeszcze dosyć świeżymi roślinkami i nie wiem, czy łamać je i po prostu konsumować, czy nie. Ale kusi bardzo, kusi bardzo. No i chodźmy teraz do szklarni. No to teraz zajrzyjmy do mojej szklarni. Tutaj, jak widzicie, mam powieszoną łopatkę do kopania w ziemi, a to i tylko i wyłącznie dlatego, że moje okienko się otwierało podczas wiatru i obciążyłam w ten sposób, także taka wisząca dekoracja do ogrodu. W mojej szklarni wcześniej widzieliście już moje sadzonki, głównie kwiatów tutaj, i chciałam Wam pokazać na przykładzie astrów.
wysiałam aster chiński, aster igiełkowy i aster peoniowy. I wiecie co? Ze wszystkich astrów tylko aster peoniowy wyrósł, a te dwa pozostałe astry kompletnie nic i wątpię, żeby coś tutaj urosło, bo jakby miało urosnąć, to by już urosło, a siałam te astry 17 marca, tak tu mam zapisane, 17 marzec, więc ani książęcy chiński, ani ten inny nie urósł, ale za to peoniowe będą, także spokojnie. Tutaj mam jeszcze kapustę, aczkolwiek tej kapusty mi aż tyle nie trzeba. Myślę, że ją po prostu jeszcze rozsadzę i gdyby jakieś wypadły mi, to może i ją gdzieś tam dosadzę, ale na razie nie. Mój por wygląda dosyć słabo. Nie wiem, czy go coś nie zżera, bo ma też przyschnięte listki. No ale trudno, niektóry jest, a aż tyle porów mi nie trzeba. Jak będzie ze 30, 20-30 to mi w zupełności wystarczy. I on jest dosyć malutki. Niektórzy ludzie ścinają czubki tych porów. Ja tego nie będę robiła. Ja go niedługo wysadzę już na zewnątrz, mimo tego, że jest taki malutki. Co mi się tutaj udało, to kalendula. I mam dwie odmiany kalenduli. I także sobie pomalutku rośnie. Niedługo będzie można przesadzać do większych doniczek. Astry chińskie nie wzeszły, ostróżka nie wzeszła. Bazylia też się jeszcze nie pokazała. Ale z takich warzywek, które bardzo szybko mi wzeszły i które pięknie rosną i dzisiaj będę wysadzała je do gruntu, to jest manżdu. Manżdu to jest taka forma groszku płaskiego. Nie pozwalamy temu groszkowi zawiązać nasionek, wykształcić nasionek, tylko ścinamy, jak on jest taki płaściutki, bez nasionek. I zobaczcie, jaka piękna, gruba rozsada. Mam ciemne manżdu, czyli te groszki będą takie purpurowe, jeżeli się udadzą, bo była odmiana F1, a ja zbierałam nasionka, to także to jest z mojego zbioru nasionek. Mam też manżdu zielone, także tyle mi wystarczy z tych nasionek. I manżdu zielone, które też pięknie wygląda. Nie każde nasionko wzeszło, ale wystarczająco jest tego mojego manżdu. I to sobie dzisiaj wysadzę. Marigoldy pięknie wyrosły, turki i też będę musiała niedługo się nimi zająć, popikować, aczkolwiek teraz mają tylko po 2 listki. Poczekam, aż dostaną tego pióropuszka, czyli tych liści właściwych, ale z tego jestem bardzo zadowolona. I jak ktoś z Was ogląda mnie, to wie, że wysiałam sobie bratki. Powiedziałam, co będzie, to będzie, bo te bratki kiedyś przywiozłam z Polski, nie wysiałam do tej pory. I gadania hałasuje. I takie ciupeńkie no, się pokazują mi roślinki. Także mam nadzieję, że będą rosły, a pokażę Wam na opakowaniu. O, trochę nam zamokło. Mają być kolorowe bratki. Także trzymamy kciuki. To chyba tyle z moich rozsad. Jeszcze gdzieś tutaj miałam zatrwian. Zatrwian też tak świetnie, tak śmiesznie urósł. Nie mam go dużo, a w tej części w ogóle nie wyrósł. No ale jest. Coś będzie, coś będzie. I kalafiory. Takie tyci kalafiory. Także tyle jest aktualnie w mojej szklarni. Kocanka mi nie wzeszła w ogóle. Także kocanki w tym roku nie będzie. Idziemy sadzić. Przygotowałam sobie już niezbędne akcesoria, czyli ziemię i patyki na wsporniki, ale muszę sobie tutaj tą ziemię wymieszać. Tutaj było trochę więcej kompostu kupionego, a w worku, który przywiozłam sobie teraz w taczce, mam ziemię bardziej taką ogrodową z mojego ogródka. Więc chciałabym sobie po prostu troszeczkę wygrzebać tej ziemi lepszej na wierzch, dołożyć tej, troszkę przemieszać i uzupełnić, ponieważ po ostatnim sezonie, mimo tego, że było napełnione tutaj prawie po brzegi, tak do tej zielonej kreski, zielonej farby, no to ta ziemia bardzo osiadła, także idę po łopatkę.
No najlepiej. I po ziemi w taszce. Ojej, kto to pakował? Jestem. To jest te ciemne. I damy je w tej części, a zielone w tej części. Także sobie wyciągam taką jedną gromadkę i wsadzam. Z tej strony posadziłam troszkę więcej niż z tyłu, żeby te z wierzchu miały więcej miejsca. I teraz włożę tutaj sobie patyczki. To będzie moja podpora dla nich, jak zaczną rosnąć. I tą podporę przymocuję takimi narożnikami. Dostałam je w prezencie. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Wkładamy patyczki do środka i teraz to będzie się trzymało, nie będzie opadało, a ja będę obwiązywała to sznurkiem. Także będzie wspornik i będzie masz dorosło. Zrobię tak samo z drugim i Wam pokażę. No i w ten sposób wykorzystałam moją skrzynkę, w której w zeszłym roku miałam bardzo długo pomidory koktajlowe, takie pomarańczowe. I zbierałam je chyba jeszcze w październiku, na koniec października. Ale w tym roku następuje zmiana. I tutaj będę miała właśnie manżdu i mam nadzieję, że będzie tutaj świetnie rosło. Jak widzicie, tutaj te patyczki bambusowe są po 3, dlatego będę musiała obwiązywać sznurkiem, żeby te manżdu sobie tutaj się wspinało. Dosyć stabilne są, także ten jest sztywniejszy, ten jest tak troszeczkę mniej. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale tutaj coś wymyślę. I mamy obsadzoną. Oprócz tego wysiewałam sobie szpinak i ten szpinak nie wygląda zbyt dobrze. Pokażę Wam teraz. Moje sadzonki szpinaka nie mają się zbyt dobrze. Usychają i zaczynają bardziej dziczeć. W ostatnim odcinku pokazywałam Wam, jak robiłam szybko taką właśnie skrzynkę ze starych palet. I tu mam miętę i mam melisę, ale ta mięta i melisa jeszcze się tak nie rozrosły. Dlatego, mając tak mało miejsca w ogrodzie, pomyślałam sobie, że sobie ten mój taki bardzo mizerny szpinak wsadzę tutaj, po prostu na obrzeżu. Jak coś urośnie, to będę się cieszyła. Jeżeli nie urośnie, no to trudno, to zmarnowałam po prostu parę nasion szpinaku. Tylko ja ciągle szukam mojej łopatki. Ja potrzebuję takiego pasa. Jak ma pani Kasia z kanału, to się nie uda, żebym ja to mogła włożyć w jedno miejsce. Gdzie jest moja łopatka? Oj, nie wiem, jak to się stało, ale znalazłam ją w szklarni. No dobrze, no to chodźmy. Tu mam taką mięciutką tą ziemię, także może te szpinaki odżyją i będę je sadziła tylko przy brzegu. Nie wyglądają dobrze. Także kochani, widzieliście, co u mnie już rośnie w ogródku, na co czekam, co dzisiaj wysadzałam do wolnych miejsc, do wolnych skrzynek. A tutaj jeszcze mam kolejną wolną przestrzeń na roślinki i w tym roku zaplanowałam, że tutaj wysadzę sobie fasolkę, fasolka typu jaś, też nasiona przywiezione z Polski. Mam 2 paczki, bo tych nasionek wcale tak dużo nie ma w tych paczkach. I na paczce napisane jest, że można wysiewać wprost do gruntu w maju. Jest początek kwietnia, ale zanim roślinki trafią tutaj do mojej grządki, to ja zrobię też kolejną rozsadę, żeby mieć pewność, że wsadzam po prostu, wykorzystuję każde miejsce bez czekania, czy jakieś nasiono wyjdzie, czy nie wyjdzie. Tak samo jak zmiałam z bobem, bo sadziłam bezpośrednio do ziemi, dlatego mam takie gdzieś tam co jeden to wystąp.
A tutaj nie będę marnowała już miejsca, dlatego sobie zrobię rozsadę i dzisiaj właśnie one trafią do multidoniczek. Przez pewnie 2 tygodnie będą rosły sobie w szklarni spokojnie, a pod koniec kwietnia, w drugiej połowie kwietnia, pod koniec kwietnia będę mogła wysadzić sobie do tej malutkiej grządki. Jeżeli będę miała więcej tych niż ta grządka mi pozwoli na rozsadzenie tego, to gdzieś sobie znajdę jeszcze miejsce, ale to jest dosyć niska roślina. W związku z tym potrzebuję w ten sposób właśnie sobie to wysadzić. Także tak, mam nadzieję, że film się Wam dzisiaj podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji kanału. Oczywiście nowe osoby. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy oglądają, są ze mną. Łapka w górę, komentarz, może być serduszko, to też jest bardzo miłe. No i jest jeszcze taka jedna opcja na YouTube, tak zwany hype, czyli dodanie punktów osobie, która tworzy na YouTube. Jeżeli możecie znaleźć tą właśnie ikonkę, gdzie jest hype i nacisnąć, dać mi troszeczkę punktów, będę Wam bardzo wdzięczna za to, jeżeli zahypujecie, dodacie mi troszeczkę punktów do mojego kanału. Miłego dnia, pa pa, widzimy się już niedługo.